Yeah, look, all of my friends going crazy. I gotta brag on myself, I amaze me. I know I'm got something that can phase me. I'm too dope like I'm back in the 80s. Okay, call me and I'm gon' slide. Pull up with me for a hell of a ride. You need a couple wins, they ain't doing it right. Hit up my line, we gon' turn up the night. Cześć, witamy Was dzisiaj z Kawali, przepięknego miasta w regionie północnej Macedonii. Jesteśmy w Grecji. Opowiemy Wam dzisiaj o tym mieście, o porcie, o lotnisku, jak również o nieruchomościach. Opowiemy Wam również o naszej przygodzie, która zaczęła się tutaj właśnie w tym mieście. Zostańcie z nami, zaczynamy. Jedziemy właśnie do Kawali. Zatrzymaliśmy się tutaj na punkcie widokowym, ponieważ zauważyliśmy taką piękną skałę. Jedziemy właśnie przez góry. Trochę nam to dłużej zajmuje, ale przynajmniej możemy sobie pooglądać piękne góry, kalne miejscowości. Tu się okazało, że na górze jest hodowla pszczół. Pasieka pszczół. Gdzie pewnie tworzy się pyszny miodek. I za nami widzicie Kawalę. Jest to jeden z dużych strategicznych portów w Macedonii Wschodniej i Tracji. Znajduje się tutaj też lotnisko. Na ten moment wszyscy przylatują, albo głównie przylatują do Salonik. Salonik jest takim dużym portem lotniczym, ale dowiedzieliśmy się, że Grecja bardzo mocno inwestuje w infrastrukturę lotniczą, bo chcą więcej turystyki tutaj na lądzie i w Kawali od nowego roku, czyli gdzieś od połowy roku, maj, gdzieś około maja, będą nowe połączenia z Katowic, Wrocławia, Poznania, także będzie bardzo dużo połączeń, będziemy mogli Was witać tutaj w Kawali i stąd Was odbierać. Kawala jest również miastem bardzo historycznym, znajduje się tutaj kilka zabytków. Była ona znaczącym miastem jako szlak turystyczny w antycznej Grecji. Opowiemy Wam o tym później. Parę miesięcy temu, w sierpniu 2024 roku, przyjechaliśmy tutaj, żeby celebrować moją okrągłą urodzinę. Nie powiem Wam, które, możecie zgadnąć, które. Ale Marcin zaskoczył mnie tutaj, bo tutaj stąd wykupił nam taką wycieczkę jachtem na pobliską, piękną wyspę Tassos. I Marcin zaskoczył mnie pierścionkiem zaręczynowym i pytaniem, czy spędzę z nim resztę życia. Więc tutaj zaczęła się nasza przygoda. Odpływaliśmy tutaj z tego portu, gdzie możecie sobie wynająć łódkę i popłynąć sobie na pobliską wyspę Tassos. Najbliższa wyspa to jest Tassos, najbardziej dostępna, bo jest tylko kilka kilometrów na nią. Oczywiście w Grecji mamy mnóstwo wysp, tysiące wysp, także można popłynąć na różne wyspy, no ale my tutaj żeśmy to celebrowali nasze święto, także jesteśmy bardzo z tego szczęśliwi. Zapraszamy Was do tego regionu Grecji. Tutaj Kawala jest też porównywana do Monte Carlo, niektórzy mówią, bo tak jest ułożona jakby geograficznie i strategicznie, bo jest pod górkę, a na dole jest marina, jest pełno jachtów, także stąd pewnie podobna do Monte Carlo. Tutaj wielu turystów, jest tutaj wiele restauracji, jest bardzo pięknie oświetlone w sezonie. I można tutaj też stąd właśnie promem popłynąć na tą wyspę Tassos. Nie trzeba jachtu. Wyspa jest bardzo piękna, jest też atrakcją tutaj tego regionu, ale sama Kawala ma wiele zabytków. Jak wcześniej wspominałam, była strategicznym portem dla tego regionu Grecji, więc jest też takim największym lokalnym miastem. Zrobiliśmy sobie krótką przerwę na pyszną grecką kawę i na tutaj takiego pancake'a z lodem. Muszę go niestety szybko jeść, bo jest tak ciepło, świeci słońce, że wszystko mi się topi, więc do usłyszenia za chwilę.
Kawala, miasto pełne przygód i wrażeń, dużo atrakcji dla dorosłych, jak również i dla dzieci. Każdy znajdzie coś dla siebie. Za mną znajduje się akwedukt. Jest to bardzo ważny zabytek w Kawali, a tutaj też się rozprzestrzenia miasto Kawala, które naprawdę wnosi do naszego życia tutaj w Grecji bardzo dużo. Jest to dużo zabytków i kultury greckiej. Get naughty. Oh yeah, 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 yeah. Till your feet, the stomping is gonna make you wanna move. Oh, I love the feeling. I'm up so high. Let go of the fear and go for a ride. It's that automatic steering. You can close your eyes and just move with me. I'm up so high, swinging in the okay. I'm up so high, flowing in the front. I'm up so high, it's that automatic steering. You can. Jak widzicie, Kawala to nie tylko zabytki czy miasto, w którym jest pełno restauracji i atrakcji. Jest to również przepiękna, piaszczysta, szeroka plaża oraz piękne i ciepłe, nawet po sezonie morze. Grecy uznają Kawalę troszkę jak Monako. Takie greckie Monako. Przypomina trochę ukształtowaniem terenu. Przed nami widzicie też dlaczego. Pamiętajcie, że kamera nie oddaje tego, co widzimy oczami. Także zapraszamy Was osobiście tutaj w te rejony. A jeszcze lepiej polecamy tutaj kupić apartament inwestycyjnie lub do zamieszkania. Jesteśmy w Ofrinio na osiedlu małych mieszkań, które są idealnymi mieszkaniami pod wynajem. Są to małe mieszkania, około 40-metrowe. Idealnie się sprawdzają w sezonie dla turystów. W sezonie takie mieszkanie za tydzień kosztuje około 800 funtów tygodniowo. Wynajem jest od mniej więcej czerwca do końca września. Czasami kawałek października, jeszcze tutaj jest dość sporo turystów, także łatwo sobie policzyć, jaki jest zwrot. Poza sezonem można tutaj wynająć to na dłuższy termin dla kogoś, kto pracuje zdalnie, ale sezon jest jednak bardzo mocno oparty na krótkim terminie, czyli takie wakacyjne wynajmy. I takie apartamenty zaczynają się mniej więcej cenowo od około 75 000. Także jest dość przystępna cena, warunki też są bardzo przystępne. Elysian Wam może w tym pomóc. Cena zależy oczywiście od lokalizacji, odległości od morza. Takie mieszkanie jak tutaj to jest idealny przykład tego, co będziemy oferować jako projekty inwestycyjne. Są to doskonałe mieszkania pod wynajem, inwestycyjne, aczkolwiek niewykluczone, że można w takich mieszkaniach mieszkać przez cały rok. Elysian pomoże Wam w wynegocjowaniu najlepszej ceny oraz w całej dokumentacji związanej z zakupem. Znajdujemy się w Ofrinio Beach. Jest to mała miejscowość, o której już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach. Mamy tutaj też prywatną służbę zdrowia, czyli taką małą klinikę ze specjalistami, gdzie można zrobić badanie krwi, prześwietlenia i różne specjalistyczne badania. Mamy takie dwie kliniki w tej miejscowości. Wszystko jest na bardzo wysokim standardzie. Sprzęt jest wysokiej jakości, jak również specjaliści, także nie zabraknie tutaj opieki medycznej. Znajdujemy się na osiedlu deweloperskim, które powstało kilka miesięcy temu. Domy znajdują się w odległości 300 metrów od morza. Domy są trzysypialniowe, około 100 metrów kwadratowych.
Te domy mają jeszcze jedną ważną zaletę. Są one w cenie, która umożliwia ludziom spoza Europy dostanie Golden Wizy. Golden Visa jest to program dla ludzi kupujących posiadłości na terenie Europy w cenie od 250 000, która umożliwia im pobyt stały na terenie Europy przez około 5 lat. Jest to program dla ludzi kupujących i ich rodzin. Jesteśmy w drodze na kolację do lokalnej tawerny, ale stwierdziliśmy, zatrzymamy się w Marinie i pokażemy Wam, skąd pochodzą te pyszne produkty w restauracji. Mamy tutaj kutry, które wypływają każdego dnia, inny z rybaków wypływa. Są to lokalni ludzie, którzy się znają i wiedzą dokładnie, którego dnia który wypływa, i stąd właśnie są świeże ryby i owoce morza w naszych lokalnych tawernach, restauracjach. Także tak to wygląda. Jeżeli chcesz się zapoznać ze smakami greckiej kuchni, to Elysian pomoże Ci w tym. Znamy tutaj lokalnych rybaków, którzy dostarczają świeże owoce morza do lokalnych restauracji w Ofrinio Beach, w Ofrinio, w Kariani. Także zapraszamy do kontaktu, jeżeli ktoś chciałby posmakować troszkę greckiej kuchni. Bardzo dziękujemy, że spędziliście z nami ten czas. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał i pokazać Grecję swoim znajomym. Zapraszamy Was również do zwiedzania rejonów Kavali. Jeśli Waszym marzeniem jest zamieszkać w Grecji, to kontaktujcie się z nami, a my postaramy się spełnić Wasze marzenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy Was ciepło i serdecznie. A w następnym odcinku spróbujecie z nami greckich potraw i zobaczycie lokalną winnicę. Nie może Was to doświadczenie ominąć.